Kiedy zakładamy nowy kurs na platformie, zanim przystąpimy do edycji naszego kursu, dobrze jest zwrócić uwagę na jego właściwości. Klikamy kółko zębate w prawym górnym rogu i edytuj ustawienia. Ewentualnie to samo możemy zrobić używając menu administracja i pod administracją kursem klikamy edytuj ustawienia. Najważniejsze opcje naszego kursu znajdują się w sekcji ogólne. I tutaj możemy wprowadzić pełną nazwę naszego kursu i nazwę skróconą. Pełna nazwa będzie wyświetlana studentom na kokpicie, natomiast nazwa skrócona będzie wyświetlana w pasku nawigacyjnym u góry kursu. Ważne jest również to, że nazwa krótka kursu musi być unikalna na całej platformie. Więc jeśli już ktoś gdzieś, niekoniecznie my, ale nawet inny wykładowca, jeśli założył już kurs Polskie Góry 2 z taką nazwą krótką, to nie będę mógł w tej chwili zapisać tego kursu z taką krótką nazwą, będę musiał ją troszeczkę zmienić. Kolejna ważna rzecz, którą tutaj widzimy w tej zakładce ogólne, to jest widoczność kursu i wiemy już, że ta widoczność kursu decyduje o tym, czy studenci będą widzieli kurs. Ja zawsze jako osoba prowadząca będę ten kurs widzieć, natomiast jeśli zmienię widoczność kursu na ukryj, to wtedy studenci nie będą go mieli widocznego na swoich kokpitach i nie będą mieli do niego dostępu. W ten sposób mogę sobie przygotować kurs do swoich zajęć i w momencie, kiedy go już mam gotowego do odkrycia, zmieniam tą opcję na pokaż. Pamiętamy również, że warto wypełnić datę rozpoczęcia i datę zakończenia kursu, ponieważ dzięki temu kurs będzie nam na kokpicie, nam i studentom, będzie się na kokpicie wyświetlał w odpowiedniej zakładce, w zakładce z kursami aktualnymi, przyszłymi lub zakończonymi. Na ekranie z ustawieniami kursu jest jeszcze dużo innych opcji zebranych w kilku różnych sekcjach i nie wszystkie te opcje są bardzo ważne, natomiast niektóre z nich sobie krótko omówimy. W sekcji opis widzimy pole podsumowanie kursu i tu w przypadku tego pola warto napisać krótki opis naszego kursu, dla kogo on jest przeznaczony. Dzięki temu studenci, którzy będą go widzieli na swoim kokpicie, od razu będą wiedzieli, co to jest za kurs, jak również osoby, które niekoniecznie są uczestnikami naszego kursu, ale będą przeglądały kursy znajdujące się na platformie, też będą mogły dzięki temu opisowi bardziej dokładnie się dowiedzieć, o czym jest ten kurs, niż tylko wnioskować z nazwy kursu. Dodatkowo, oprócz podsumowania kursu, możemy tutaj również umieścić plik graficzny, który będzie niejako ikoną naszego kursu, która będzie go identyfikowała na kokpicie. W kolejnej sekcji format kursu możemy zdecydować, jak będzie wyglądała strona główna naszego kursu. Czy będzie to układ w podziale na tematy i jest to najpopularniejszy i najczęściej używany format kursu, czy chcemy skorzystać z układu tygodniowego. Układ tygodniowy jest podobny do tematycznego, jednak każdy kolejny moduł jest już wstępnie przez platformę Delta opisywany datami. Co z jednej strony jest wygodne, ale z drugiej strony nie bierze pod uwagę tego, że czasami niektóre moduły naszego kursu mogą trwać dłużej niż tydzień, albo czasami jest jakaś przerwa świąteczna, więc jest ten układ trochę mało elastyczny. Lepiej jest, wydaje mi się, korzystać z tego układu tematycznego. Format towarzyski z kolei pozwala nam stworzyć kurs, który będzie się składał głównie z forum dyskusyjnego i ewentualnie z kilku jakichś niewielkich zasobów lub aktywności, więc będzie to raczej rzadziej wykorzystywany też format kursu. I wreszcie ostatni format z tych dostępnych na liście, format pojedynczej aktywności. Tego formatu użyjemy w rzadkich przypadkach, kiedy nasz kurs tak naprawdę ma się składać tylko i wyłącznie z jednego elementu, czyli na przykład cały kurs ma być tylko i wyłącznie ankietą, albo cały kurs ma być tylko i wyłącznie lekcją i niczym więcej. Wtedy wybieramy ten format kursu. Kolejna opcja pozwala nam zdecydować, czy
sekcje, moduły, które w naszym kursie się znajdują, a które na razie przed studentami ukrywamy, mają być całkowicie ukryte przed studentami, czy też studenci mają widzieć, że te sekcje tam są, jednak nie będą mogli wtedy do nich zajrzeć. Czyli decydujemy, czy ukryte sekcje mają być całkowicie niewidoczne, czy mają być pokazane w zminimalizowanej postaci. Trzecia z widocznych tutaj opcji jest bardzo przydatna w momencie, kiedy nasz kurs jest dość rozbudowany. Pokażę to na przykładzie kursu Polskie Góry, tego, w którym już znajdują się jakieś aktywności. Jak pamiętamy, w tym kursie mamy 3 moduły: wiedza o górach, turystyka górska i podsumowanie zajęć. Nie jest to może bardzo dużo elementów, ale już ten kurs jest dość rozbudowany. I gdybyśmy w tej chwili weszli w ustawienia tego kursu, edycję ustawień i zmienili format tego kursu z pokazywania wszystkich sekcji na jednej stronie na pokazywanie jednej sekcji na stronę, to wtedy zdecydowanie ten nasz kurs by się wizualnie skrócił w pierwszym momencie, dzięki temu, że widoczny jest tylko moduł wstępny, a sekcje tematyczne są widoczne w formie zminimalizowanej. Czyli widzimy każdą z tych 3 sekcji, możemy kliknąć na nazwie i dopiero wtedy wyświetlimy zawartość tej sekcji, ale od razu jeszcze przed kliknięciem mamy podsumowanie, ile w danej sekcji się znajduje, jakiego rodzaju materiałów i aktywności. Wróćmy do edycji ustawień naszego kursu i zobaczmy, co jeszcze mamy w kolejnych opcjach. W sekcji Wygląd mamy możliwość wymuszenia języka. Jeśli wybierzemy tutaj któryś z języków, angielski lub polski, to wtedy nasz kurs, menu platformy w naszym kursie będzie wyświetlane właśnie w tym języku. Jeśli zostawimy opcję nie wymuszaj, to wtedy student może samodzielnie zdecydować, w jakim języku chce nasz kurs oglądać. Jest to opcja szczególnie przydatna dla nauczycieli języków obcych. Można w swoim kursie, jeśli uczymy języka angielskiego, można wymusić, żeby nie tylko materiały, które publikujemy w naszym kursie i wiadomości, które piszemy do studentów, my osobiście, ale również, żeby wszelkie menu platformy też były w języku angielskim. Pozostałe opcje, liczba ogłoszeń, jest to liczba wiadomości z forum ogłoszeniowego, które będą wyświetlane w bloku bocznym dla studentów. Mamy możliwość, jeśli nie chcemy pokazywać studentom ocen w naszym kursie, mamy możliwość ukrycia dziennika i standardowo tylko my jako prowadzący kurs mamy wgląd w szczegółowe raporty aktywności studentów. Gdybyśmy jednak chcieli te raporty z jakiegoś powodu studentom pokazać, to możemy przełączyć tę opcję na tak. Oczywiście w takim przypadku każdy student będzie tylko widział swoje własne raporty, nie będzie widział raportów wszystkich uczestników kursu, tylko swoje własne osobiste. W sekcji pliki i przesyłanie możemy ograniczyć maksymalną wielkość pliku, która może być przesyłana w naszym kursie, zarówno przez nas, jak i przez studentów. Jeśli więc chcemy uniknąć tego, żeby studenci nam nie przesyłali przypadkiem bardzo dużych plików, możemy tutaj od razu sobie zmniejszyć tą wartość, pamiętając jednak, że takie ograniczenie będzie również dotyczyło nas. Możemy również zmniejszyć wielkość możliwych plików do przesyłania w poszczególnych aktywnościach, czyli w forum dyskusyjnym, w zadaniu i w innych rodzajach aktywności. Jednak jeśli zrobimy to jednorazowo na poziomie całego kursu, nie będziemy musieli tego robić w poszczególnych aktywnościach w kursie. Decyzja należy do nas. Kolejna opcja, śledzenie ukończenia, standardowo jest włączona na tak i dzięki temu w każdym elemencie naszego kursu możemy zdefiniować warunki, które student musi spełnić, żeby dany element kursu był mu oznaczony jako wykonany i dzięki temu student będzie widział postęp swój w kursie zarówno na stronie kursu, jak i na kokpicie. Kolejne opcje pozwalają nam zdefiniować standardowy podział na grupy, standardowy tryb działania grup w naszym kursie.
Możemy studentów w kursie dzielić na grupy i następnie decydować, czy w poszczególnych aktywnościach w kursie będą pracowali w tych grupach, czy też nie i czy będą widzieli wzajemnie, co się dzieje w innej grupie niż dany student należy. Natomiast tutaj, w tym miejscu, we właściwościach całego kursu możemy zdecydować, jakie ustawienie grupowe będzie globalne, standardowe, domyślne w naszym całym kursie. Ostatnie dwie sekcje z ustawieniami nie zawierają ustawień, które są często wykorzystywane, więc w tej chwili je pominiemy. I kiedy już zdefiniujemy wszystkie ustawienia tak jak chcemy, klikamy Zapisz i wyświetl i nasz kurs jest gotowy do edycji.